W poprzednim odcinku poruszaliśmy temat gwintowania ręcznego, a obecny będzie jego kontynuacją. Tym razem jednak zajmiemy się nacinaniem gwintów zewnętrznych przy użyciu narzynek. Swoją budową przypominają one nieco nakrętkę, wyposażoną w dodatkowe otwory wokół części z gwintem. Są one nieodzownym elementem technologicznym, gdyż służą do ewakuacji wiórów powstałych podczas nacinania gwintu oraz współtworzą ostrza narzędzia. W przekroju poprzecznym możemy zauważyć, że podobnie jak w gwintowniku, zarys gwintu jest ścięty pod pewnym kątem. Kąt ten tworzy nakrój dzielący naddatek materiału na kilka zwojów gwintu, co zmniejsza ich obciążenie i zapobiega zniszczeniu ostrza. Warto wspomnieć, że w popularnych narzynkach do gwintów walcowych, zarówno metrycznych, jak i calowych, nakrój wykonywany jest z obydwu stron narzędzia. Dzięki temu w momencie stępienia jednej strony możemy zamontować narzynkę odwrotnie i dalej gwintować. Na zewnętrznej części każdej narzynki znajdują się otwory oraz kanałek. Pomaga on wstępnie spozycjonować narzynkę w oprawce, zaś otwory wkręca się śruby, które ostatecznie mocują oraz centrują ją w oprawce. Wciąż możemy spotkać tzw. narzynki nastawne, charakteryzujące się przecięciem. Ten typ narzynek może być wyposażony we wkręt, którym regulujemy tolerancję wykonywanego gwintu. Nie jest to jednak rozwiązanie doskonałe. W przypadku wykorzystania narzynek do obróbki maszynowej warto rozważyć wariant ze skośną powierzchnią natarcia. Jest to specjalna geometria otworu wiórowego, pozwalająca na wypchnięcie wiórów przed narzędzie, zgodnie z kierunkiem posuwu. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że nie uszkodzimy wykonywanego w ten sposób gwintu. Rozwiązaniem przeznaczonym typowo na automaty tokarskie są narzynki dzwonowe. Dzięki specjalnie wysuniętej części roboczej umożliwiają wykonanie dłuższego gwintu. Nasza oferta obejmuje zarówno narzynki do gwintowania ręcznego, jak i maszynowego. Podstawową grupą jest seria 800, przeznaczona typowo do gwintowania ręcznego stali konstrukcyjnych. Narzędzia te produkowane są z wytrzymałej stali szybko tnącej HSS i posiadają nakrój o średniej długości około 1,75 skoku. Rozwinięciem tej grupy z przeznaczeniem do obróbki maszynowej jest seria 800 SPN ze skośną powierzchnią natarcia. Kolejną grupą są narzynki MS, mogące być użyte zarówno przy operacjach ręcznych, jak i maszynowych. Dedykowane są do obróbki mosiądzu i brązu krótkowiórowego. Wykonywane są ze stali szybkotnącej HSS. Ich charakterystyczną cechą jest krótki nakrój o wymiarze 1,25 skoku. Ostatnią grupą narzędzi katalogowych są narzynki typu inox do gwintowania maszynowego bardziej wymagających materiałów, takich jak stale nierdzewne, odlewnicze stopy aluminium czy żeliwa sferoidalne. Wyposażone są w skośną powierzchnię natarcia. Oksydowane powierzchnie ograniczają możliwość nalepienia się skrawanego materiału i ułatwiają obróbkę ciągliwych materiałów. Wysoką trwałość narzynki gwarantuje długi nakrój o wymiarze 2,25 skoku oraz kobaltowa stal szybkotnąca HSSE o podwyższonej odporności temperaturowej. Przed przystąpieniem do gwintowania należy dobrać odpowiednią oprawkę. Przede wszystkim trzeba się kierować gabarytem określonym przez średnicę zewnętrzną i grubość narzynki. Wartości te podane są na stronach katalogowych i muszą zgadzać się z wartościami określonymi przy danej oprawce. W kolejnym kroku umieszczamy narzynkę w oprawce tak, aby trafić nacięciem we wkręt centralny. Następnie równomiernie dokręcamy pozostałe wkręty. Gwintowany pręt musi mieć odpowiednią średnicę, zależną od gwintu, jaki chcemy naciąć. Zalecane wartości średnic również można odnaleźć na stronach katalogowych. Aby ułatwić osiowe ustawienie narzynki do pręta, ten powinien być sfazowany, a dla wydłużenia żywotności i poprawy gwintu pręt należy nasmarować. W tym celu możemy użyć oleju obróbkowego lub rekomendowanego preparatu, jakim jest Terebol. Nacinanie gwintu rozpoczynamy od wywarcia delikatnego osiowego nacisku i pokręcania oprawką. Gdy czujemy, że ostrza zaczęły wycinać gwint, sprawdzamy, czy czoło narzynki jest prostopadłe do osi pręta. Jeśli wszystko jest prawidłowo, kontynuujemy pokręcanie. Narzynka będzie zagłębiać się samoczynnie, zgodnie ze skokiem gwintu. Po każdym obrocie należy cofnąć narzynkę celem złamania wiórów. Ułatwi to ich usunięcie i zabezpieczy ostrza przed wykruszeniem.
Na koniec należy sprawdzić poprawność wykonywanego gwintu. Gwinty zewnętrzne sprawdza się sprawdzianami pierścieniowymi o tolerancji dobranej do wytwarzanego gwintu. Sprawdzian przechodni GO powinien nakręcić się swobodnie, zaś sprawdzian nieprzechodni NO-GO nie powinien się wkręcić bardziej niż na maksimum 1,5–2 obroty. Wykonywanie gwintów przy użyciu narzynek jest już dość starą, tradycyjną technologią, powoli wypieraną przez nowoczesne narzędzia tokarskie i frezerskie. Mimo to narzynki wciąż utrzymują się na rynku i cieszą pozytywnym odbiorem u wielu naszych klientów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków serii Akademia Fanar.